Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Nagrywam ten filmik, ponieważ chcę kolegom odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się pod poprzednim moim filmem dotyczącym zmian regulaminów. I tu po kolei chciałbym kilka punktów wyjaśnić. Zacznę może od pierwszego punktu. Zmieniło się na prośbę oddolną. Wielu hodowców tego chciało, narzekało na loty gołębi młodych. W kategorii GMP będą obowiązywały 4 loty. W kategorii A będą obowiązywały też 4 loty, z czego się będą liczyły 3 i w GMP i w A najlepsze. I limit konkursów jest skrócony do 450 km. Te 3 loty, w sumie taki konkurs o kilometraż limit ma być. Kolejna zmiana taka szybka to to, że Zarząd Główny będzie mógł przesunąć lot narodowy na inny termin ze względu na warunki atmosferyczne. Także to takie dwa punkty, które były omówione i poruszone odnośnie właśnie lotów. Jedną z kwestii zmian w regulaminie jest konieczność wprowadzenia lig. Jak Zarząd Główny zaproponował, liga będzie w ten sposób wyglądała, że na razie powiem tak, na najbliższy sezon jest to dla oddziałów rekomendacja, czyli nie jest to obowiązek. Jest to rekomendacja, czyli Zarząd Główny na razie daje taką propozycję, aby zarządy wprowadziły ligi, przy czym nie jest to obowiązek, a za rok czy 2 lata pojawi się to jako obowiązek, no, że oddziały, które nie będą tego miały, po prostu nie będą mogły wziąć udziału w Mistrzostwach Polski, na przykład ich wyniki będą nieprzyjmowane. Chodzi o to, że po prostu hodowcy, którzy nie walczą o mistrzostwo, lecieli do końca sezonu, nie rezygnowali, żeby mieli o co lecieć i dlatego jest utworzona liga. Liga będzie tworzona w ten sposób, że 20% hodowców z czołowych miejsc w oddziale, czyli pierwsze 20% hodowców to będzie jakby wyłączone z listy, więc 80% hodowców tych, co zajęli w roku poprzednim miejsca, te ostatnie, będą tworzyć drugą ligę i będzie tworzona osobna lista drugiej ligi bez gołębi pierwszej ligi, żeby po prostu ktoś nie zabierał wszystkich konkursów, żeby po prostu mieli ci hodowcy z tego radość lotowania w tej drugiej lidze. Będzie tworzona oczywiście w oddziale normalna lista z podziałem ze wszystkich, całej puli, ale też oczywiście dodatkowa lista drugiej ligi. Czy oddziały skuszą się stworzyć listę pierwszej ligi, czyli tej 20% najlepszych hodowców? O tym mowy nie było. Też na pewno to już oddziały sobie postanowią, będzie to ciekawa, myślę, też oferta. Oddziały sobie same to ustalą, czyli w roku poprzednim pierwsze 20% hodowców trafia do pierwszej ligi, pozostałe 80% trafia do drugiej ligi. Lista drugiej ligi jest tworzona z puli hodowców drugiej ligi. Lista oddziałowa jest normalnie, tak jak do tej pory było, to się nie zmienia, po prostu dochodzi dodatkowa rywalizacja. W tej rywalizacji, jak Zarząd Główny podkreślił, oddział powinien przewidzieć nagradzanie tak samo tych hodowców, czyli jakieś tam kryteria nagrodowe ustalić. Także to jeśli chodzi o kwestię ligi. Kolejnym poruszaną kwestią jest odbiór gołębi. Więc wygląda to w ten sposób, że niestety, gdy nasze gołąbki gdzieś zaginą,
mamy te numery telefonów powprowadzane. Często trafiają one do niehodowców. Gdy trafią te gołąbki do niehodowców, często trafiają na osoby, które bardzo się ich losem przejmują, bardziej niejednokrotnie niż ich właściciele, i hodowcy po prostu niechętnie chcą swoje gołębie odbierać, jeśli mają je zgłoszone. Często też odpowiadają w sposób, powiem, niegrzeczny przez telefon: urwij mu łeb albo coś takiego. Nie mówię wszyscy, ale się tak dzieje, wiemy jak jest. Też z powodu takiego, że jedni chcą, tak powiem, pozyskać informacje, czy dobry gołąb, i ktoś woli nie udzielać tych informacji. Czasami udaje, że mu nie zależy na tym gołębiu, licząc, że ktoś go na przykład wypuści. Też się niejednokrotnie tak dzieje. Ale postronne osoby odbierają to jako chamstwo, bo my, jak ktoś do nas dzwoni, nie wiemy, czy gadamy z hodowcą, czy z niehodowcą. Ktoś się może podszywać, więc też reakcje hodowców są różne. W każdym razie do zarządu głównego przychodzi wiele telefonów, wiele maili, wiele listów, które właśnie takie praktyki i bardzo złą opinię o hodowcach szerzą, że hodowcy nie dbają o swoje gołębie, nie chcą ich odbierać, że traktują je jak śmieci, jak zabawki, którymi się potem nie przejmują, które się męczą. I zarząd główny po prostu jest pod naciskiem ekologów, pseudoekologów, którzy dbają lub chcą dbać, lub po prostu w pewien nielogiczny sposób też i przesadzają z tą ochroną, ale po prostu, żeby mieć argumenty, to wprowadza taki przepis, że hodowca ma obowiązek odbioru gołąbka. Szczególnie chodzi tu o odbiór gołębi od właśnie niehodowców, ponieważ mieszkamy od siebie w różnych odległościach i w różnym miejscu gołąb może zaginąć. Już to jest wprowadzone, że w danym oddziale jest wyznaczona osoba, która ma obowiązek odbioru gołębi, które zostaną zgłoszone na danym terenie, na terenie działalności oddziału. Tam dużo krytyki jest, ale to nie jest źle pomyślane. W danym terenie, jak się działa, to już też nie będą jakieś, myślę, sprawy zgłaszania tysięcy gołębi. To naprawdę w danym oddziale będą kilka przypadków w ciągu roku, które będzie trzeba odbierać, a będzie po prostu święty spokój, że ktoś się tym gołębiem zaopiekował i odebrał. I taka osoba z oddziału będzie się dopiero kontaktowała z właścicielem i wtedy dogadają się, czy sobie go odbierze, czy go będzie trzeba wysłać, czy podkarmić i wypuścić. Po prostu w ten sposób to będzie działać. A niehodowcy, osoby niezgłoszone w związku, przynajmniej będą wiedziały, że ten gołąbek jest zaopiekowany, że właściciel jest powiadomiony, że jest w odpowiednich rękach hodowcy, który wie, jak się tym gołębiem zająć, i nie będzie tego hejtu całego, przynajmniej na hodowców, na zarząd główny, na to, że my te gołębie mamy w nosie. Kwestią jest inną, czy ten hodowca w danym oddziale wyznaczonym, ktoś mu będzie zwracał pieniądze za dojazd, za paliwo, za czas, czy za karmę, którą się opiekuje. To na pewno w gestii chyba każdego zarządu oddziału jest to obowiązek, że taki członek od zarządu oddziału ma być podany jego kontakt, telefon, ma on być do kontaktu i on będzie te gołębie odbierał od hodowców, bo na przykład ja nie znam nikogo w Gdańsku, więc dzwonię do osoby odpowiedzialnej w Gdańsku. Tam w Gdańsku na takiej ulicy, w takim bloku jest mój gołąb, pomóż go odebrać, więc na pewno coś tu pewnie w dalszej strukturze regulamin tego działania może jakiegoś dopracowania wymaga, ale na pewno jest propozycja bardzo dobra, i skończy się problem właśnie z wieloma hejterami, więc to nie ma się co oburzać, że poczta nie działa, że pocztą nie idzie wysłać, bo nie chodzi o to, nie chodzi o
pocztę, tylko po prostu o to, żebyśmy wyglądali jako hodowcy poprawić wizerunek hodowców przed pozostałymi, bo jest nagonka na lotowanie gołębiami, na sport, na męczenie zwierząt, więc o te zwierzęta trzeba dbać, trzeba odpowiadać za swoje zguby. I to jest najprostszy sposób, żeby każdego hodowcę indywidualnie nie narażać na to, że musi jechać do Gdańska, bo nikt nie każe indywidualnie komuś odbierać tych gołębi, tylko po prostu będą wyznaczone osoby. I jak dalej się to będzie toczyło? Będzie hodowca, który odbierze te gołębie od niehodowcy, no i już będą w rękach hodowcy. Hodowcy już wiedzą, jak się tymi gołębiami zająć, jak się zachować, dogada się z właścicielem. W tym celu też dodatkowo powiem tak, będą rejestrowane gołąbki zagraniczne, bo gdy trafi na przykład z numerem telefonu polski gołąbek z obrączką zagraniczną, to te gołąbki, które będą uczestniczyć w lotach, będą po prostu zarejestrowane w systemie w zarządzie głównym. Chodzi o to, że ponieważ wzrasta opłata za obrączki od 2026 roku, obrączka będzie droższa. No i zarząd główny, żeby nie było tak, że w polskich oddziałach będzie latać więcej słowackich, czeskich gołębi niż polskich, bo hodowcy po prostu sprytnie pojechaliby tam, gdzie są tańsze obrączki. No a z tych obrączek ma ich część pieniążków wyjść na zarząd oddziału, część do okręgu i tak dalej, to wprowadził takie zabezpieczenie, że rejestracja gołąbka będzie kosztować 10 zł. Czyli jeśli ktoś będzie miał gołąbka z zagranicy, będzie chciał nim lotować, to zarejestrowanie go w systemie kosztuje 10 zł. Po to, żeby nie sprowadzać po prostu obrączek zagranicznych i omijać opłatę w związku naszym do lotowania gołębiami, innych obrączek FCI oczywiście, tych co są dopuszczone do lotowania. Także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, wszystkie gołąbki będą rejestrowane, czyli zagraniczne będą zarejestrowane, będzie właściciel, numer telefonu, w razie poszukiwania zarząd główny będzie mógł poinformować, gdzie ten gołąbek, kto jest właścicielem. Czy dostęp będzie miał też okręg do tych danych, będzie to w systemie komputerowym. Ogólnie idzie ku nowemu w sensie informatyzacji i cyfryzacji dokumentów w związku. Listy konkursowe, dokumenty właśnie będą cyfrowo przetwarzane, internetowo. Ma to za zadanie tak, po pierwsze lepszą kontrolę tych wyników, po drugie od razu będzie wiadomo, w których oddziałach wybija się jakiś świetny wynik, świetny olimpijczyk. Daje to możliwość kontroli, bo widać, że jakiś gołąb ma szansę na olimpijczyka i można przeprowadzić kontrolę jeszcze zanim tym olimpijczykiem będzie, bo brakuje mu tam na przykład jednego konkursu. System będzie tak skonstruowany podobno, że ma wyłapywać właśnie takie sytuacje, że gdzieś się szykuje olimpijczyk i może okręg posłać kontrolę, czy ten gołąb danego lotu faktycznie siadł i jakby też będzie te nasze gołębie tam, gdzie nie ma oszustwa, jakby podkreślać ich wartość, nie? No bo jest większa kontrola, była kontrola, w tym momencie siadł gołąb, zrobił olimpijczyka, zrobił pierwszy konkurs w czasie kontroli. Wydaje mi się, że to tylko prestiż naszych gołębi podniesie, żeby wyłapywać ewentualne oszustwa czy nadużycia, nie? Także to jest pierwsza rzecz. System właśnie internetowy, to, że będą listy w internecie, to umożliwi. Odpowiedzialni będą za to zarządy oddziałów, a lotowy będzie musiał chyba potwierdzać listę, zatwierdzić, że ona już tam jest dobra po tych 2 tygodniach od poprawek i tak dalej. Także nie będzie rezygnacja z list papierowych. Poza tym wszystkie obrączki będą wpisane w komputer, kto ma jakiej obrączki, żeby właśnie było szybko można odnaleźć właścicieli, bo jak zarząd główny ma od jakichś ludzi postronnych wnioski o odnalezienie gołębia, zwraca się do okręgu, z okręgu dostaje wiadomość po tygodniu, 2 czy dłużej. Strasznie długo to trwa odnalezienie takiego właściciela i jest to duży problem i po prostu, żeby od razu szło takiego właściciela odnaleźć, będzie to internetowo i wszystko jakby zapisane co i jakie gołębie kto ma.
więc jakie obrączki kto pobrał, tak? Czyli i zagraniczne będą wpisane, i polskie będą wpisane i będzie można w szybki sposób odnaleźć właściciela. Będą to robić wyznaczone osoby i jest to zrobione po to, żeby podnieść prestiż i tych lotników, i tych wyników olimpijskich i zwiększyć kontrolę. Na pewno daje to dużo możliwości. Kiedyś tam się na forum pojawiło coś takiego, że ktoś mówił o tym, że ta zwiększona opłata o nabijanie handlu. No to powiem tak, jak te obrączki będą imiennie przyznane, to z tym nabijaniem handlu, tak żeby tymi obrączkami nierejestrowanie handlować, też nie będzie taka prosta sprawa, bo bardziej to będzie porejestrowane, więc zarzut, żeby nabić do handlu oddziałom obrączek, no to nie będzie taka prosta sprawa. No do handlu, no to faktycznie zagraniczne obrączki może być tak, że czeskie, słowackie czy inne będą tańsze i bardziej będzie się nimi opłaciło handlować tam na Allegro czy na bazarkach. No ale pamiętajmy, jesteśmy w związku, związkowe obrączki powinny być pod kontrolą obrotu związku. Jak jakiś hodowca zaczyna, to zawsze się zgłosi do jakiegoś hodowcy, mu tam na swoje konto weźmie, żeby mógł tych parę gołąbków zaobrączkować. Myślę, że to akurat nie robi jakiegoś strasznego problemu i na drobną skalę. Na pewno kontrola tutaj nad tym, kto wziął jakie obrączki, będzie. Ktoś tam mówił, żeby wprowadzić dodatkowe opłaty od gołębi, które nie latają na listach i latają na wspólnych gołębnikach. I tu też powiem tak, że właśnie wpływ z obrączek, co latają na wspólnych gołębnikach, częściowo tutaj będzie do oddziału, do sekcji, do okręgu, więc jakby wprowadzanie dodatkowej opłaty nie ma sensu, bo powiem tak, dzisiaj idzie już zamówić sobie obrączki gdzieś tam. Taki wspólny gołębnik, mają 4000 gołębi czy 3000, on by był w stanie sobie zamówić obrączki, żeby mu producent ten wyprodukował z jego inicjałami i po prostu te obrączki wysyłać na przykład do hodowców, więc argument, żeby podnieść cenę obrączek na wspólne gołębniki nie ma sensu, bo tak naprawdę jakiś wpływ, nie wiem ile tych 10 wspólnych gołębników po 4000, no to 40 000 gołębi czy obrączek zostało zakupionych w celu dania na wspólne gołębniki. Z drugiej strony wspólne gołębniki, no i jakieś mają nawet na olimpiadzie reprezentanty i to się tak łączy wszystko. No też to lotowanie gołębi jest i czy zarząd główny miałby się odcinać i robić na złość wspólnym gołębnikom, gdzie i po aukcjach i po wszystkim widać, że no jest to dziedzina bardzo rozwijająca się i myślę, że nie ma iść co na wojnę ze wspólnymi gołębnikami, bo one sobie poradzą i chyba nie ma nic do ugrania na pozytyw, żeby tam podnosić jakieś ceny, czy jak kupią w oddziałach obrączki, no to już jakiś wkład jest włożony do oddziału danego, co te obrączki sprzedał. Ja bym tutaj, ktoś jest członkiem jakiegoś oddziału, bierze obrączki, potem sobie gołąbki wysyła na wspólny gołębnik. Kompletnie nie widzę sensu, żeby te obrączki miały drożej kosztować niż te latane w oddziale, bo jak mówię, wspólny gołębnik wtedy by sobie szybko zamówił obrączki własne, wysłał hodowcom i zamiast mieć coś, to mielibyśmy figę z makiem w związku normalnym, więc to chyba, że to specjalnie ktoś podpuszczał, żeby właśnie coś takiego się stało, więc to jak najbardziej mi się wydaje poroniony pomysł. Także tutaj myślę, że to wyjaśnia sprawę i kontroli i nikt nie każe hodowcy jechać po tego gołębia, na szczęście, bo wyobraźmy sobie koszty, jakie byśmy mieli, abyśmy po Polsce mieli swoje przybłędy zbierać, to naprawdę mogłoby być i tym bardziej wtedy sama konsekwencja tego, ci co chcą ciężkich, katastrofalnych lotów, jeśli mają obowiązek odebrania tych gołębi, to pomyślcie, jakby się zła pogoda zapowiadała,
Jaka odpowiedzialność na lotowym, żeby nie wygubić gołębi, bo potem będą musieli wszyscy te gołębie zbierać po całej Polsce. Wydaje mi się, że porażka totalna, więc tym bardziej trzeba być tu ostrożnym i to pokazuje, że loty po prostu muszą być takie, żeby tych strat nie było. No, kolejna sprawa pod ekologów, no, że gołąbki wypuszczamy, wracają do domu i na tyle loty są udane, że nam się gołąbki nie gubią, prawda? A jak się któryś zgubi, to go odbieramy, tak? Więc staramy się robić loty w dobrych warunkach, dobre kondycyjnie gołębie dostarczać, żeby one wracały do domu, żeby się ścigały i w razie jak się komuś noga powinie, no to go odbieramy. Na razie to wygląda tak, że odbierają go wyznaczone osoby i się dogadują z danym hodowcą, więc na pewno to jest tak właśnie zorganizowane. Opłata od sztuki na maratony, no to już jest w regulaminie, ale jak się okazuje, dla niektórych rejonów czy okręgów jest to nowość i jeszcze do tego nie przestrzegały. Ja w ogóle czasami komentarze są pod filmami, że ci mali sponsorują tych dużych. Powiem tak, u nas od paru lat jest opłata od sztuki na loty od spisu, więc jakby wielu hejterów, którzy piszą, że ci mali żerują na tych dużych, nie, na odwrót, ci duzi żerują na tych małych, właśnie jest odwrotnie, bym powiedział, żeby tu nikogo nie obrazić, ale jak jest opłata od sztuki, no to kto na kim żeruje, no bez przesady, no jak ktoś ma 50 na spisie i płaci 50 razy 5 zł, a ktoś ma 100 na spisie, płaci 100 razy 5 zł i składa gołębie ze spisu, to u nas tak jest od lat, że płacimy od sztuki. Kto ma 30 gołębi na spisie, płaci powiedzmy dyszkę od sztuki, czyli płaci 300 zł, a kto ma 100 na spisie, płaci 1000 zł lotowego i u nas lotowe jest 3 razy większe wtedy dla dużego hodowcy. Wiadomo, składka członkowska każdy płaci ją sam, na nagrody płaci się, jedna drużyna to płaci to samo, no to są rzeczy stałe, koszty, można by powiedzieć, i zmienne. Zmienne są uzależnione od ilości gołębi i opłaty lotowe są właśnie w lotach. Koszty lotowe są właśnie wliczone w loty, ile to kosztuje, tyle na gołębia jest rozliczane. A pewne opłaty są stałe, bo przecież konwojent musi jechać dla tych 30 gołębi i dla tych 300 czy 100 czy 200 od innych hodowców. Konwojent jest potrzebny, nie wiem, siedziba jest potrzebna, coś jest potrzebne, są opłaty stałe. Głos ma na zebraniu taki sam ten członek, co ma 30 gołębi, ten, co ma 50. Więc czemu by takie stałe opłaty płacą to samo? Mają taki sam głos, takie same prawa, takie samo golonko zjedzą na rozdaniu nagród, czy kotleta na okręgowym zebraniu. Zjedzą to samo, więc są opłaty te same, stałe, ale są oczywiście u nas od gołębia od lat jest płacone, więc od gołębia my płacimy wszystkie loty, więc hejterzy, którzy piszą, że się żeruje czasami na tych mniejszych hodowcach, że nie wiadomo co, po prostu nie wiem co piszą kompletnie, bo to się w naszych wypadku w ogóle nie sprawdza, bo my już od lat mamy opłatę od sztuki. Tu jest wprowadzone coś dodatkowego jeszcze, że opłata od sztuki jest ze spisu na loty, nazwijmy to do 600 km. W moim przypadku tu naszego okręgu to są loty krajowe, bo wszystkie do 600 mamy z kraju, ale do 600 km, a dodatkowo ci co są, czyli taka podstawowa opłata jest na te na przykład 11 lotów od 100 do 600, czyli to zwykle 10-11 lotów, a dodatkowa opłata odbywa się na loty maratońskie. Czyli tam hodowca, jeśli nie wkłada gołębi, to nie płaci. Jeśli wkłada, no to płaci wtedy od każdego lotu włożonego gołębia i dany lot właśnie maratoński jest osobno rozliczany w kategorii właśnie kosztów, jakie są na niego obowiązują. Ja bym wręcz powiedział tak, że tutaj wręcz odwrotnie, ci co dają na maratony ponoszą większe koszty, bo oni na pierwszych lotach też dokładają się do puli transportowej, a ci hodowcy potem z pierwszych lotów, którzy nie kładą na maratony,
do puli transportowej na maraton się już nie dokładają. Więc na pewno to powoduje też i duże problemy, że muszą się rejony i okręgi łączyć na te loty maratońskie, żeby zorganizować kabinę. Ci, co są chętni, żeby tam brać udział. Jest to podyktowane też ekologami, dlatego że ekolodzy narzekali na te długie loty, więc że zmusza się hodowców do koszowania na długie loty, a zmusza się dlatego, że już opłacił lotowe i jakby, żeby brać udział w mistrzostwie, jest zmuszony do tego. Więc argument zarządu głównego jest taki, że po prostu hodowca sam decyduje, czy na taki lot wkłada, a najlepszym dowodem na to, że decyduje, jest to, że sam płaci za ten lot. Dodatkowo musi zgłosić gołębie i zapłacić, jeśli chce wziąć udział. Mistrzostwo jest w kategorii A, w kategorii B, w kategorii C, bo przecież 500. Jedynie maraton, supermaraton, GMP, intermistrzostwo, owszem, są takie kategorie, które wymagają tego lotu, żeby go zaliczyć, ale ma hodowca na czym lotować. No nie jest zmuszony, nie? Nie jest zmuszony. Ma loty kategorii A, kategorii B, ma w paru kategoriach, może sobie powojować. Nawet u nas było wprowadzone mistrzostwo właśnie do 600 km w oddziale, z którego żeśmy zrezygnowali, bo to się w sumie pokryło z tym mistrzostwem normalnym, więc to jakby po prostu jakoś hodowcy nie widzieli w ten sensu kontynuowania. Tego mistrzostwa mocno dublowało podstawowe mistrzostwo, ale jakby kto wie, no może tak być, że będzie mistrzostwo do 600 i dopiero później mistrzostwo tradycyjne, w jakim kierunku w oddziałach to ewaluuje, jak pogłosują sobie hodowcy, to nikt tego nie wie. Taki jest kierunek, że hodowcy nie mają obowiązku wkładać na maratony, płacą to osobno i dlatego ma być opłata od sztuki na maratony. Wprowadza to na pewno wiele problemów. Z tym się można zgodzić. Ale te wszystkie przepisy nie są jakby głupimi wymysłami zarządu, tylko po prostu życie dyktuje. Ludzie, nie hodowcy w dużej mierze. To, że trzeba się jakoś w tej polityce obracać i że w tym związku pewne rzeczy są przemyślane, dba się o gołębie, nie zmusza się hodowców, to jest wszystko tym podyktowane. Kiedyś było tak, wszyscy lecimy tak samo, wszyscy płacimy, mamy te 11 lotów, ostatni jest ten 1000 km, który był świętem hodowców, tutaj przynajmniej na Śląsku, Harlingen czy Aachen, taki lot się leciało, cały okręg leciał na przestrzeni, nie było problemów i tak 10-lecia się leciało. Teraz nastąpiły duże zmiany, no na zachodzie mamy kluby, że lecą na przykład 10 maratonów, 9 w sezonie. No wszystko ewoluuje, tak jak wspólne gołębniki się rozwijają. Także opłata od sztuki na maratony, zgłoszone przed maratonem, koszty rozliczone na gołębie, które tam idą. Jest to obowiązek i zarząd główny będzie to ściśle kontrolował i przestrzegał. Kolejna sprawa likwidacji obowiązku list rejonowych, czyli nie będzie obowiązku takich list prowadzenia, ale są te listy zachowane do mistrzostw GMP i kategorii, czyli jakby jak lista jest, to można jej używać, ale jak ktoś nie chce, to takiej listy nie musi mieć. Więc jakby likwidacja list rejonowych nastąpiła i mniej więcej to by były te najważniejsze tematy, o których chciałem powiedzieć. O rejestracji gołąbków obcych. To oczywiście będzie to obowiązywać od 2025 roku, czyli te, które do 2025 są, to nie obowiązuje, dopiero od następnych sezonów obce gołębie, DV-y, Belgii, Holendry będzie trzeba rejestrować i dodatkową opłatę za nie ponosić. I tutaj jest taki przykaz, że hodowca ma obowiązek te gołębie zarejestrować w zarządzie głównym, czyli będzie wysyłał maila do zarządu głównego z gołębiami, z danymi, będzie skanował karty własności, wysyłał na zarząd główny. W zarządzie głównym ktoś to zatwierdza, wysyła informację
do hodowcy zwrotną, że jest to zatwierdzone, ma na to potwierdzenie i wtedy jak oddaje spis, zarząd oddziału ma obowiązek sprawdzić wszystkie gołębie z obcymi obrączkami, czy mają rejestrację. Gdyby na liście pojawiły się gołębie konkursowe i gołębie bez rejestracji obce, to lista ląduje do kosza i nie można jej wziąć do wyników, do obliczania wyników. Gdyby na liście konkursowej pojawiły się gołębie na obcych obrączkach, które nie są rejestrowane. Kolejna nowość, za nagrody w GMP w kategoriach Zarząd Główny przewiduje nagrody finansowe, czyli oprócz pucharku będziemy otrzymywać jakieś tam drobne nagrody, 500-700 zł za lot narodowy, nagradzane serie, nagradzane gołębie. Często hodowcy podkreślali, że na wspólnym gołębniku to mogą wygrać jakąś kasę. Tutaj w naszym związku walczą o pucharek, więc wydaje mi się, że ten pomysł stąd wystąpił, żeby też po prostu jakaś kaska była. Także taki pomysł też padł. Jeszcze z takich nowości dopuszczony został nowy program do Taurisa. W systemie Tauris od nowego roku nie ma możliwości wpisania roku 2025. Tak się okazuje, jakaś taka blokada w programie jest, ponieważ producent Taurisa za modernizację oprogramowania sobie żąda 150 zł. Zarząd Główny wprowadza coś takiego, że nie ma obowiązku zmiany programu i młode gołębie rocznika 2025 będzie można wpisywać jako 2005 i po prostu na listach konkursowych będą w ten sposób funkcjonować. Program automatycznie będzie to zmieniał na 2025. Czyli nierealne, żeby 20-letni gołąb leciał, więc po prostu w ten sposób będzie to zezwolone. Tak samo już jest chyba w Benzingu. Tam się w ogóle ten program, co prawda do Taurisa zarząd zatwierdził, że jak ktoś będzie chciał, to sobie może wgrać nowy program i to kosztuje 150 zł, ale nie musi tego robić, a program Benzinga nie został zatwierdzony z tego co wiem, więc tak wygląda całe podsumowanie pytań, które mi zadaliście. Więc o lidze powiedziałem. Na razie to propozycja, nie obowiązek, rekomendacja. Odbiór gołębi przez wyznaczonych hodowców. Opłata od sztuki na maratony. Nie mówię już, że też jest prowadzone, że obowiązuje w ogóle przy pobieraniu opłata od sztuki do spisu. Likwidacja obowiązku list rejonowych, co nie znaczy, że jest zakaz i te listy będą brane do mistrzostwa, jak ktoś będzie miał obrączki poza polskimi, poza PZHGP, mają obowiązek rejestracji w PZHGP. Opłata 10 zł od obrączki. Wszystkie od roku 2025, do tej pory nie. No i listy, cała dokumentacja będzie komputerowo przetwarzana, że od razu będzie można, te obrączki będą wpisane komputerowo. Nie wiem tego, czy Zarząd Główny będzie miał dostęp do tych baz danych, czy na poziomie okręgu ktoś będzie miał dostęp, czy na poziomie oddziału, jak to będzie wyglądać, ale na pewno Zarząd Główny będzie miał dostęp do tych baz, a jak dalej to wygląda, to nie wiem. Ale żeby te gołąbki szło szybko odszukiwać, to może będą jakieś wyznaczone odpowiedzialne osoby, które będą miały po prostu wgląd w te bazy, list, wyników, żeby też po prostu potrafić przeprowadzić kontrolę. Czy to Zarząd Główny będzie wysyłał informacje do okręgów, tam jedźcie, przeprowadźcie kontrolę i taki wymagał takich wymogów. Nie wiem, jak to będzie funkcjonować. Na pewno sam zamysł jest fajny. Możliwość zmiany terminu lotu narodowego. W środę Zarząd Główny może podjąć decyzję o tym, żeby lot narodowy przesunąć ze względu na warunki pogodowe i zmienić ten termin lotu narodowego. I co jeszcze miałem powiedzieć?
Mniej więcej to chyba całe podsumowanie, jakie udało mi się tutaj całe zagadnienia, jakie udało mi się tutaj omówić, poruszyć, które tych zmian regulaminowych dotyczą, więc coś tam jeszcze miałem powiedzieć, ale mi być może umknęło. Także mam nadzieję, że wyjaśniło się parę kwestii. Jak mi się coś przypomni na kolejnych filmach, wyjaśnię, dogram. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dajcie komentarz, czy filmik Wam się podobał. Włączcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik, Oddział Jastrzębie-Zdrój, członek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, więc zapraszam, bo spotkamy się na wystawach, gdzie będziemy oglądać gołąbki, gdzie może będę miał okazję oceniać te gołąbki, więc jak coś się ciekawego wydarzy, to podzielę się z Wami w tym, co u mnie się toczy wokół gołębiarki i mojej takiej prywatnej w gołębniku i tej takiej związkowej i u innych hodowców na wizytach i może coś na wspólnych gołębnikach. Także powoli działamy i do przodu. Dobry lot.